Witajcie na następnej wyprawie. Dziś odwiedzimy słynną opuszczoną wyspę Hashima, położoną na Morzu Wschodniochińskim około 15 km od japońskiego miasta Nagasaki. Hashima, zwana wyspą Pancernikiem, była tak naprawdę kopalnią węgla kamiennego znanego światowego koncernu Mitsubishi, gdzie z czasem przez lata sztucznie powiększana wyspa stała się jednocześnie mieszkaniem, jak i miejscem pracy dla wielu górników. W czasach największej świetności wyspy znajdowało się na niej 30 budynków mieszkalnych, 25 sklepów, 2 szpitale, szkoła, baseny, a także cmentarz. Natomiast w 1959 roku liczba mieszkańców osiągnęła ponad 5200 osób, czyniąc wyspę najbardziej zaludnionym miejscem na Ziemi. Zanim udamy się na miejsce, musicie wiedzieć, że chcieliśmy Hashimę odwiedzić już od kilku lat, natomiast dopiero niedawno pojawiła się jedyna możliwość desantu na wyspę. Pewnie nie w takiej kolejce chcieliście zacząć dzisiejszy odcinek, my też nie, ale zanim w ogóle dojdziemy do tematu tej kolejki, to zobaczcie, jak wyglądało nasze przygotowanie i w ogóle możliwość wejścia na tę wyspę. W okienku numer 10 na pierwszym piętrze. Tylko teraz pytanie, gdzie jest pierwsze piętro? Może pierwsze piętro to jest parter. Office. Może tu? Będę musiał do kogoś zapytać, bo kręcę się jak bąk w gaciach. Pierwsze piętro okazało się parterem, ja mam iść do okienka numer 10. Tutaj nic nie jest proste, dostałem takie papierki do wypełnienia. Co się dzieje, jakbyś mógł tłumaczyć? Nie mam bladego pojęcia. Aby móc w ogóle wylądować na tej wyspie, musimy mieć tak, przyklejoną naklejkę tutaj, tak? Następnie to nam daje możliwość wejścia na statek, natomiast to daje nam możliwość wejścia na wyspę. Ogólnie mamy 3 przepustki. Tak, bo to jest tak, że no my nie jesteśmy tutaj, jakby pani powiedziała, że jest fully booked, czyli jest wszystko zajęte. I ona nas wzięła, to jest jej grupa międzynarodowa i ona nas po swoje skrzydła i nas tam wcisnęła, pewnie dlatego, żebyśmy zobaczyli dziedzictwo narodowe, kulturowe i mogli to pokazać. No niemniej jednak cała reszta jest tak, jak Kuba mówi. Pamiętacie, który bilet był gdzie? Ja miałem pytać. Nie. Ten chyba był na wejście, a ten był na wejście na wyspę. A, bo teraz musimy im pokazać. Hello, sir. W Japonii nic nie jest przypadkowe, wszystko jest idealnie zorganizowane. Jeżeli mieliśmy wejść na pokład 40, to wchodzimy 40. Idziemy na górę, będzie więcej widać. Wiecie, my też tak musimy, trochę tak się, mogę powiedzieć, że krępujemy i kombinujemy z tym filmowaniem, co nie? Wypłynęliśmy z portu w Nagasaki i czekałem, aż przestaną gadać przez mikrofon, aby nagrać tę scenę. Ale się nie da, bo skończyli mówić po japońsku, mówią teraz po angielsku. Pomijam to, że nie słychać, ale na wyspę płyniemy, nie wiem, z pół godziny w jedną stronę. Na samej wyspie będziemy mieli też niewiele czasu, bo już jest 11 po, a o 11 mamy być z powrotem. Natomiast musicie wiedzieć, że żeby się tutaj dostać, to wcale to nie było takie proste. Znaczy to jest proste, bo wchodzisz w internet, rezerwujesz i płyniesz. Tylko po prostu jest bardzo dużo chętnych, a bardzo mało miejsc. I to, że nam się udało tutaj wejść, to jest naprawdę fart. Mam na myśli, że w trójkę nam się udało dostać, bo innej opcji, aby wejść na Hashimę, po prostu nie ma. Słuchajcie, akcja jest tego typu, że rozbiliśmy drona podczas naszej wyprawy. Hashimę wypadało oblatać dronem, ale to jest nowy dron kupiony w Tokio i jeszcze nie był oblatany. Więc Kuba teraz sprawdza, czy wszystkie aktualizacje i wszystko jest dostępne, więc to jest takie testowe odpalenie drona. I gwoli wyjaśnienia, bo na pewno będą zadawane pytania, czemu nie zorganizowaliśmy transportu sami, czemu płyniemy z wycieczką, czemu nie wchodzimy do budynków i tak dalej. Słuchajcie, Japonia te wyspy pilnuje, można powiedzieć, organizuje takie wycieczki właśnie dla ludzi, którzy chcą zobaczyć wyspę, ale pilnuje wejścia do budynku, więc nawet jakbyśmy ogarnęli jakiegoś rybaka, co jest wątpliwe, ale gdybyśmy ogarnęli rybaka, który chciałby nas zawieźć, to i tak wędkarza miłości, tak mielibyśmy problem dostać się na wyspę. To jest na UNESCO listę wpisane. Do tego dążę. I tak mielibyśmy problem do wejścia do budynków, ponieważ jest właśnie, jak powiedział Kuba, wpisana na listę światowego dziedzictwa. Dodatkowo, te budynki są w bardzo złym stanie technicznym i nawet podczas kręcenia Skyfall, czyli James Bond, nawet James Bond nie mógł wejść do budynków, także jest stricte pilnowana ta wyspa. Korzystamy z tego, co jest możliwe. Korzystając z chwili wolnego czasu, ponieważ dopłynięcie na wyspę zajmie trochę czasu, chcielibyśmy wspomnieć o partnerze naszej wyprawy, czyli porównywarce ubezpieczeń Rankomat.pl oraz o ich akcji z cashbackiem dla młodych, czyli jeżeli masz od 18 do 30 lat i szukasz ubezpieczenia AC bądź AC, bo oczywiście
Warto też w dzisiejszych czasach korzystać z takiej opcji. Macie możliwość skorzystania z cashbacku. A teraz posłuchajcie o szczegółach. Jak to działa? Wchodzisz w link w opisie, podajesz dane auta i kierowcy, porównujesz oferty różnych firm z pełną przejrzystością cen i zakresu ochrony, wybierasz najlepszą opcję, płacisz online, a polisę dostajesz na maila. A jeśli masz pytania, doradcy na infolinii mają te same uprawnienia co agenci stacjonarni, pomogą. I najważniejsze, jeśli jesteś młodym kierowcą i masz 18-30 lat, to za zakup OC lub AC przez link z opisu możesz zgarnąć cashback dzięki programowi dla młodych dostępnym na rankomat.pl. Wejdź w link w opisie i sprawdź. Porównaj oferty i nie przepłacaj za coś, co możesz mieć taniej i lepiej, bo dopóki nie porównasz, nie wiesz, czy wybrałeś najlepiej. Wjeżdżamy w to. Powiem wam, że mamy fart, bo w ogóle nie ma fali. Jest flauta, więc pozwolą nam wejść na wyspę. A to się rzadko zdarza nomen, naprawdę. 310 wariatów wejście na wyspę. Słuchajcie, to jest to, zaraz będzie pierwszy krok na wyspie. Jesteśmy na Hashimie. W miejscu, gdzie chcieliśmy być zawsze, odkąd w ogóle powstał nasz kanał, więc to jest coś niesamowitego. Dopiero jakiś czas temu umożliwili takie zwiedzanie. Kozak, po prostu kozak. Tak się cieszę, że nam się udało i że możemy wejść bez większych problemów. Zobaczcie, jest zbudowana specjalna kładka. Tam jest nasza pani przewodnik. Musimy też się... Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Musimy się też po prostu słuchać, że tak powiem. Tutaj jest miejsce, gdzie jak wydobywali węgiel, to właśnie składowali go w tym miejscu, a tu potem podpływały statki go zabierać. A i tu się daje bilety. Thank you. Na pewno będzie głośno, na pewno będzie dużo ludzi, ale tak jak mówiliśmy, pokazujemy to, co tak naprawdę jest możliwe do zobaczenia. Tam już pani przewodnik nasz woła. Właśnie i pan też krzyczy yes, I know. Wszyscy nas tam krzyczą do nas, żebyśmy posłuchali tego wszystkiego, ale my też chcemy parę przebitek porobić i pogadać trochę do tych kamer, żebyście wy też wiedzieli, o co tu chodzi, ale musimy jakby się podporządkować trochę też. Tutaj taki pan jest, który liczy, ile osób wchodzi. Powiem wam, że nawet tak się zastanawiałem, jakbyśmy mieli, załóżmy, widzicie, no entry this area of limits, jakbyśmy chcieli tutaj wejść tak, że tak powiem, po naszemu, co nie? To problem jest taki, że tu jest tyle osób i co jakiś czas ktoś przyjeżdża, żebyśmy po prostu za chwilę kogoś spotkali, co nie? 10:20 mamy być na pokładzie, mamy 38 minut na całość z wycieczkami i tak dalej. Moja propozycja jest taka na tyle, na ile się da właśnie. Już nas gonią. No pani powiedziała, że tutaj... Powiedziała, że nie możemy się rozdzielać przede wszystkim i że musimy z nią chodzić, za nią chodzić. Znaczy nie musimy jej słuchać i z nią być, ale musimy się trzymać, więc no będziemy wam pokazywać tak naprawdę to w takim dosyć to odpalamy kamerę i nie gasimy jej po prostu przez najbliższe 20 minut. A ja tak, słuchajcie, się rozglądam i patrzę też na mapę, co gdzie jest, bo na przykład 26 i 30, 26 i 30 to są tam u góry, to są stare pozostałości, że tak powiem, wyspy, bo... A może... Zaraz wam powiem, o co chodzi, bo jest jakby ta wyspa rosła z czasem wydobycia. Zobaczcie, że widać jeszcze, że gdzie chcieli po prostu ratować to i na przykład są jeszcze rusztowanie jest. To widać tu, widzicie, ona się z czasem rozrastała, co nie? I my jesteśmy jakby na nowej części. Z 1907 roku, ale tak. Rzeczywiście ona jest nowa i tak jak Kuba powiedział, ona się rozrastała. Na początku była malutka. Koncern Mitsubishi, po prostu wysyłając to na początku ludzi, zobaczył, że jest ona bogata w złoża po prostu węgla. I już tak naprawdę w 1890 roku na początku zaczęli wydobycie. No i wydobywając urobek powiększali tą wyspę, choć na samym początku do 1945 roku, tak szybko tylko przyspieszę, pracowali tutaj głównie więźniowie. Więźniowie z Chin i więźniowie z Korei. I poczekaj, bo ja się tutaj muszę
problem. wtrącić, tak? Bo akcja jest taka, że w momencie, kiedy to chcieli wpisać w UNESCO, to Japonia zobowiązała się względem Korei i Chin o tym, że powiedzą o tym, że to byli więźniowie przymusowi. A jak się historia skończyła nawet do dzisiaj? No powiem wam dwojako, bo Japonia średnio chce się do tego przyznać, mimo to, że koncern po 70 latach Mitsubishi przeprosił za to. Czyli można powiedzieć, że poniekąd ludzie, którzy katorżniczo wykorzystywali tych tych Chińczyków i Koreańczyków, przyznali się do tego, przepraszając ich. Kolejna sprawa, jakby druga część tej całej układanki, to jest po 1945 roku, po wojnie. Sprowadzają tutaj już ludzi z rodzinami mieszkańców, zaczynają budować tu właśnie to, co widzieliście wcześniej, właśnie domy mieszkalne, teatry, szpitale, szkoły, gdzie kobiety zazwyczaj pracują właśnie w usługach, a mężczyźni w kopalni. No jeszcze samo wspomnę o tym, że... Widziałeś rybaków? Tak. Obczajcie, normalnie przyszli sobie ryby łowić. Czyli można tak sobie przypłynąć, tylko żeby połowić ryby. A sama praca w kopalni też nie była łatwa i była bardzo ciężka. Wyobraźcie sobie, że my jesteśmy teraz na wodzie. Musisz wejść w kilometrowy tunel, jest tam 95% wilgotności i 30 stopni codziennie. No po prostu nawet ciężko sobie wyobrazić, jak tam musi być niefajna atmosfera. Weź, odpal mapę, zobaczmy co to jest. To są chyba mieszkaniowce, Tak. tylko widać, że już bardzo, bardzo mocno zniszczone. Tutaj teraz. Tu no. Pool. Czyli tutaj Fitting shop, Za nami metalworking jest Metalworking plant. za nami jest basen. A, to jest basen. Z basenem to też jest fajna historia, bo było tak, że on był wypełniony wodą morską. W ogóle ludzie, którzy tutaj mieszkali, też mieli w domach na początku wodę morską doprowadzoną do mycia się i tak dalej. Dopiero ze słodkiej mogli korzystać w momencie, kiedy wychodzili z wanny, żeby po prostu się na sam koniec opłukać. Widać, że jakiś inny też vloger za nami idzie i ma taki sam pomysł jak my, co nie? Słuchaj, musimy zrobić tak. Ja się zapytam, czy mogę polatać dronem, bo jak mogę, to startuję. A wy proszę kręćcie, no bo to jest już koniec naszej trasy, zobaczcie. Oni tylko taki kawałeczek udostępnili, ten plac, co jesteśmy teraz. Przejdzie tu kilkadziesiąt Japończyków, przecież najpierw puścili międzynarodowych, a zaraz cała grupa przejdzie, w ogóle nic tu nie powiemy. Dobra. Sorry. Kręcicie to? Czytałem się ją z 10 razy, co nie? Powiedziała, że tak, a czytałem w internecie, że nie można. Ale pewnie zrozumiała, że chce ze statku czy coś, albo chodziło o jej kamerę, bo wiesz, z tym angielskim tu jest różnie. Nie wiem, a widziałeś jak teraz przybiegł tu kolej? Nie ma żartu. Building 30-31 apartamenty, to jest ten największy kwadraciak. Ten kwadraciak to jest ten pierwszy, najstarszy, co nie? Taki budynek. Normalnie w Europie i tak dalej byśmy biegali tutaj, zwiedzali, nagrywali. Japończycy mówią, że boją się właśnie o bezpieczeństwo, że budynki są w złym stanie technicznym i to jest właśnie między innymi argument dlatego, żeby nie zwiedzać. To jest jak wyglądał basen. On jest teraz tutaj, tak wygląda, kamieniami jest zasypany. To wszystko jest wzmocnione dookoła przeciwko wodzie. Natomiast najważniejszy jest ten budynek właśnie numer 30, czyli ten. I na dole niego były jeszcze kiedyś te fryzjer po prostu oraz łaźnie, z tego co pamiętam. I jak widziało się, jak się oglądało na YouTubie różne filmy, bo na przykład tutaj jest Google Maps, można przejść taką wirtualną ścieżkę, to najciekawsze miejsce jest właśnie tam. Przejście w lewo, prawo tymi takimi tunelami. No niestety wychodzi na to, że Hashima jest naprawdę bardzo dobrze pilnowana i w bardzo złym stanie. Ale tak się tutaj przypatrzycie, większość rzeczy jest po prostu zawalonych. Ewentualnie tamta dalsza część wyspy może jest w lepszym troszeczkę stanie. Co mówił wcześniej Konrad a propos tych przymusowych pracowników, co Japonia nie chce się do tego przyznawać i tak dalej, ale jedną rzecz warto zauważyć. W momencie, kiedy były najwyższe piki wydobycia węgla, najwyższe wydobycie było w 1941. Dziwnym trafem, akurat podczas wojny, akurat wtedy, kiedy pracowali Koreańczycy. Czyli można założyć, że z racji niewolniczej pracy wydobycie było największe. Ale widzę tutaj cały czas są wszędzie strażnicy. I cały czas chodzą w ogóle też koło nas, co nie? Więc to jest takie... No to jest jedyna opcja, żeby wam pokazać tą wyspę. Tunel? Ej, to pod nami jest tunel. To też było ciekawe, bo jak dopływaliśmy, to tam na wprost, może teraz przybite z drona jak się uda, jest właśnie wyspa. I to co zwróciłeś uwagę jeszcze jak płynęliśmy, że centralnie pod nami
jest właśnie tunel, który właśnie przekopywali. I to też takie działanie na wyobraźcie. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy na wyspie i te korytarze sięgały kilometr w dół. Wiadomo, że w kopalniach to jest raczej normalna głębokość korytarzy, tylko weźmy pod uwagę, że tu jest wyspa, więc nie dość, że tutaj były sztormy dookoła, nie dość, że właśnie warunki pracy były ciężkie, wilgotność dochodząca do 90% i mówimy tutaj o pracy robotników, którzy mieli domy, mieszkania i tak dalej, gdzie były katastrofalne warunki, więc sobie pomyślcie, gdzie, umówmy się, Japończycy podczas II wojny światowej nie byli dobrymi Samarytaninami i jeżeli mieli niewolników, bo tak trzeba mówić prosto, właśnie przymusowych, to ich warunki były tutaj katastrofalnie złe, więc chyba między innymi dlatego zamiatają ten temat pod dywan. Po 1945 roku zrobiło się tutaj lepiej, to nie wiem czemu Japończycy, którzy mam wrażenie, że są przygotowani na wszystko, nie przygotowali właśnie tego pod kątem sztormów, zasolenia i całej reszty. Antykorozyjnego właśnie jakiegoś sprzętu, który by nie przegnił i gdzie można by było w dalszym ciągu z tego korzystać, więc to jest też dla mnie dziwne. Wiadomo, 45 czasy od razu powojenne oni zaczęli się tutaj wprowadzać, więc w tamtych czasach no Japonia była jeszcze biedna i w sumie pod butem Stanów Zjednoczonych, więc może po prostu nie mieli. Zobaczcie, co tu się dzieje po prostu. To jest masakra, to nie? Jak coś, to za naszą trójkę. Ile my zapłaciliśmy za bilety? 15 tysięcy tych wariatów? 13 chyba, 13, no. O, za tym budynkiem była kopalnia, tak? I tu było całe przetwórstwo z tej strony. Tutaj stała kiedyś właśnie maszyna do sortowania węgla, natomiast za nią z tyłu znajdował się wielki zbiornik z wodą. I to jest to, co wam mówiłem, że kiedyś nie było tutaj wody słodkiej, znaczy takim, że ona była bardzo ograniczona. Tak samo było z prądem, na przykład pracowały agregaty, które wytwarzały prąd, ale jakby one były niewystarczające, bo jak mieszkało tutaj 5300 osób na tak małym terenie, to był chyba w czasach świetności tego miejsca, to jest może złe słowo, ale w momencie, kiedy było tu najwięcej osób, to było to najbardziej zaludnione praktycznie miejsce na świecie. Natomiast dopiero z czasem z pobliskiej wyspy przekopano dopiero kabel i połączono to na stałe z elektryką. Tutaj weszliśmy, to jest trasa, gdzie można chodzić, czyli my tak naprawdę widzimy to i plus to, co jest na górze, czyli gdzieś tu. Jesteśmy tu. No, czyli widzimy to możemy zobaczyć, a tak naprawdę to wszystko z tej strony jest praktycznie niezauważalne. Ciekawe, czemu dronem nie można tu startować? Też się żeby go nie rozbić i nigdy już nie odzyskać, bo nikt po niego nie pójdzie. No to, ale to wiesz, na własne ryzyko byśmy. Rozumiem, że ta nowa naszyweczka już zostaje na stałe? Nie, zdejmę. Obrażony jesteś, że nie może wejść, tak? Jest taka, że wracamy na statek, 2 razy opłyniemy wyspę dookoła, a my mamy takie zadanie, żeby odpalić mapę i mówić, który budynek czym był. Czyli już wychodzimy z wyspy, już? Tak? Dziękuję. Arigato gozaimasu. Okay. Thank you, goodbye. Tam jest jakiś tunel, zobaczcie, w tamtą stronę, ale bo w ogóle tu 2 wyspy obok siebie są połączone podziemnym tunelem. Wracamy na nasz wycieczkowiec i to się w ogóle nazywa Delfin Pier, czy jakoś tak? Takie dziwne nazwy mają. Będziesz tęsknił za Hashimą? Proszę, powiem Ci, że chciałbym być tutaj sam z Wami i nagrać ją tak dogłębnie. Piękna wyspa. Kurde, dalej nie zdobyta tak naprawdę. No, liznęliśmy tylko. Moim zdaniem zdobyliśmy ją w 100% i nikt lepiej jej nie zdobędzieliśmy. Liznęliśmy, może rzeczywiście opcja z rybakiem. Pewnie nie. Mamy fajną opcję. Tam z tyłu są rybacy i tak dalej. Robimy karty wędkarskie, przypływamy. Polski Związek Wędkarstwa. Chyba jest nadzieja na przyszłość. Zakładamy, że wrócimy do Japonii, bo serwery wracają na pokład. I ten scenariusz, chyba że jeden zostaje i nam się sypie scenariusz. Zostają. Jest plan czy pozostaje. A nie wiadomo, ilu jest na wyspie. Mieliśmy rozkminę, że jeżeli wracają na pokład, to wrócimy z rybakiem, ale no... Ale słuchaj, no sądzę, że on ostatnim rejsem wraca i zostaje tutaj i jest tak naprawdę, że zostają rybacy. Bo widzisz, ktoś tam inny musi zrzucić. Rybacy zostają i tyle. Chyba że rybacy nie mogą w nocy przychodzić. Więc dogadujesz się z takim rybakiem, robisz sobie oczywiście polską gwiazdę rybacką. Znaczy wiesz, mnie martwi to, jeżeli rybacy nie mogą być w nocy, to nie dopłyniesz, a jeżeli jakbyś dopłynął i świecisz latarkami, to zaraz zareaguje, ale do sprawdzenia. Wieczorem. W tym budynku, tym tutaj na środku kadru była poczta na pierwszym piętrze
na dole były łaźnie, natomiast tutaj, w tym budynku było kino, a cała reszta tam dalej to są mieszkalne już i to jest ten najlepszy widok właśnie na Hashimę od tej strony i od tyłu. Natomiast to, co jest ciekawe, zobaczcie, stoją jakieś dźwigi, statki i robotnicy, którzy jakby coś tutaj rzeczywiście remontowali, czyścili, dbali o to. Oni tak wszyscy mówią, że to jest w takim złym stanie, ale znowuż tak naprawdę tylko tutaj ten środek, no to się zgodzę, tak? O, tam w ogóle z tyłu to jest posterunek policji, ale cała reszta to tak się niewiele różni od tego urbexowego tematu i od innych miejsc. Tam u góry jest świątynia, za chwilę ją zobaczycie. O, to jest właśnie świątynia. Zobaczcie, ile tam ludzi musiało mieszkać. Okno przy oknie, dom przy domu. I powiem wam szczerze, że tak patrzę na tą wyspę, to rybacy dookoła chodzą całej tej wyspy. Wiadomo, że do środka nikt nie wejdzie, ale sobie chodzą po murach jak chcą. Natomiast ten budynek jest budynkiem szpitalnym i obok był też budynek kwarantanny. I widać, że to wszystko, co jest od tej strony, jest najbardziej chyba zniszczone ze względu właśnie na wiatr, który teraz jakby głównie wieje za naszych pleców. No rzeczywiście od tej strony wyspa jest najbardziej taka zniszczona, mam na myśli, jeżeli chodzi o takie powybijane okna, takie klimaty, tak? Wracamy na ląd. Ty to będziesz montował potem. Przerwałeś to ujęcie, czy nie? Tylko kamerę opuściłem. Masz certyfikat? Czy mi się wydaje, czy my na wyjściu dostaliśmy dyplom, że byliśmy na tej wyspie? Tak, dokładnie tak. I zauważ, znajdź jedną rzecz po angielsku, która jest napisana, wszystko jest po japońsku. Dobra, ułatwię to. Mirabella. Nie. Please make a donation. Cała reszta jest po japońsku. To co, make donations, Kuba? Okej, thank you. Dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o rankomat.pl, który jest partnerem naszej azjatyckiej wyprawy. Sprawdźcie opis filmu. Udało nam się dostać na Hashimę, spełniliśmy nasze marzenie, ale chyba jeszcze będziemy walczyć, bo tak rozkminiamy, że może się uda w przyszłości wrócić i zwiedzić tą wyspę takim naszym urbexowym stylu. Kartę wędkarską. Tak, Polski Związek Wędkarstwa, prosimy o pomoc. No to co? Arigato Na mas! następnej wyprawie. Arigato mas.